Jak już mowa o skrócie, to słowo skrót jest takim słowem kluczem, można powiedzieć mitem założycielskim samego FRSC. Wzięło się to, korzeń tego skrótu sięga czasów późnych lat 90., kiedy jako młoda lekarka na rubieży musiałem się zmagać z pacjentami tak zwanymi ortopedycznymi w mojej rodzimej poradni ortopedycznej i oczywiście nic nie umiałem. A gdyż to, co mi zaproponowała tak zwana wiedza akademicka, nijak nie odnosiła się do tych problemów, no i miałem takie marzenie, żeby posiąść taką wiedzę, która pozwoli mi w przeciągu tych przysłowiowych 5 minut na tyle pojąć, o co chodzi w organizmie dysfunkcyjnym pacjenta i jaki rozwiązać jego problem, i to z uwagi na to, że wówczas nie miałem raczej perspektyw na to, że zobaczę tego pacjenta na drugi dzień, no to miałem jedną, jedyną szansę. Moje 5 minut, by mu pomóc. No i ta moja wiara, że taka wiedza jest na początku, no, okazała się nieco płonną, więc postanowiłem wymyślić ją sam. I dzięki tej drodze jestem dzisiaj tu, gdzie jestem. No, a jestem dzięki Arkowi zaproszony tutaj na tak ważne miejsce. I teraz tak, no każdy koncept jakoś się tworzył na jakichś założeniach, co mówiła Janina o osobie Andrzeja. No i tak, musiałem popełnić jakieś założenia. No pierwsze założenie było raczej aktem wiary czystym, stanowiącym, że organizm ma szczegółowe rozpoznanie patologii, która się w nim dokonała. Założenie drugie wynikało z poprzedniego, było takim racjonalnym kontynuowaniem tej myśli, że bóle i dysfunkcje to po prostu zaniknięcie odruchów, które są przejawem homeostazy, a pojawienie się w to miejsce odruchów zmierzających do przywrócenia tej homeostazy oraz pojawienia się odruchów alarmowych, takich jak bóle i restrykcje. Założenie trzecie, które już wynikało z obserwacji. Skoro ból wpływa na nasze zachowanie, to znaczy na zachowanie chorych, to znaczy, że rodzaj bólu musi być ścisłą instrukcją dla tych naszych ludzkich ośrodków decyzyjnych. No, przyjąłem pewną strategię. Ja myślę, że nie będę o niej zbytnio przynudzał, bo uważny widz raczej czeka na inne części tego wystąpienia. Wiadomo, że w każdym koncepcie musi być jakaś diagnostyka. W FRSC oparła się ona w największej mierze na wywiadzie, a już szczególnie na wywiadzie bólowym, no bo ten pacjent cierpiący był najbardziej, w cudzysłowie, nieznośnym pacjentem tej poradni ortopedycznej na rubieży. No i pytanie, czy ból nie jest zbyt subiektywnym kryterium jak na tworzenie jakiegoś zrębu, czegoś, co powinno być choć odrobinę obiektywne. No i zacząłem poszukiwać cech obiektywnych bólu, czyli takich, których da się jakoś tam oszacować, skwantyfikować, przeliczyć. No i takie cechy odnalazłem, czyli odczuwana przez pacjenta lokalizacja bólu, ograniczenie zakresu ruchu przez ból, długość drogi hamowania tego zakresu ruchu przez ów ból, wpływ dłuższego okresu bez ruchu na ból, wpływ dłuższego okresu trwania ruchu lub napięcia pozycyjnego na ból oraz dobowe okresy nasileń i osłabień dolegliwości. Ta obiektywizacja w opisie bólu umożliwiła klasyfikację typów bólu, ostatecznie zredukowanych do liczby 5. Znaczy, po drodze było ich więcej, ale po kolejnych redukcjach doszedłem do 5 i poniżej tej liczby zejść się nie dało. Typom tym nadano nazwę bólów znamionowych, czyli takich, które charakteryzują coś, co niebawem będzie omówione. No i omawiamy poszczególne rodzaje bólu znamionowego. Posłużyłem się tutaj kolorami, które mają ułatwić percepcję. Na czerwono mamy tak zwany typ pierwszy bólu, ból punktowy.
szybko hamujący ruch i uniemożliwiający jego kontynuację. Czyli na przykład ból, który pojawia się w barku podczas jego odwrodzenia i jest na tyle silny i ostry, że nie możemy kontynuować tego ruchu, co najwyżej jakimś tam trikiem możemy przejść. Innym bardzo dobrze znanym rodzajem bólu jest niemożność zrobienia skłonu, który zostaje przerwany przez jakiś silny, przeszywającą dolegliwość. Drugi, podbarwiony na niebiesko, to ból osiągający największe nasilenie podczas rozruchu po dłuższym okresie unieruchomienia, czyli na przykład po nocy. Na pewno znacie takich pacjentów, którzy kładą się spać zdrowi, wstają ledwo żywi, a potem muszą zrobić tam 48 kroków i wtedy im zaczyna odpuszczać. Czyli wraz z uruchomieniem pompy mięśniowej ta dolegliwość jest zabierana. Czyli można już sobie dowymyślić, że działa tu jakaś przepompownia tego, co mogło się zastać podczas nieruchomości w domyśle płynów. To jest dość ciekawa uwaga. Niepoddawanie się zastojowi nie dopuszcza do powstawania tego bólu. Znaczy pacjenci z tymi incydentami po prostu potrafią pójść na budowę i zasuwać tam przez 12 godzin, nie czując nic. Ból, boją się wręcz zrobić przerwę. Trzeci rodzaj bólu. Ból stały, nasilający się w okresie unieruchomienia, a zmniejszający się, lecz nie ustępujący do końca w czasie trwania ruchu. Czyli to ból taki o charakterze ćmienia, takiego kręcenia. Zazwyczaj on nie mija pod wpływem utrzymywania ruchu, natomiast poprawę wnoszą różne formy hiperstymulacji bólowej chorej okolicy. Na przykład starsi ludzie często mając tego typu objawy uderzają się w chore miejsce. No, czemu starsi? No bo to są roczniki twardzieli. No. Zresztą na ten rodzaj bólu i jego terapii naprowadził mnie właśnie mój dziadek, który okładał się swoją laską po bolesnej nodze. Kolejny rodzaj bólu znamionowego to ból nasilający się w wyniku odpowiednio długiego czasu obciążenia mięśni pracą dynamiczną lub statyczną, czyli po prostu w wyniku wykonania odpowiednio długiego na przykład marszu. Pojawia się załóżmy ból o charakterze rwy, albo obciążenia pracą statyczną, czyli rwa lub ból krzyża, który pojawia się podczas stania w kościele. No, u pracowników fizycznych może wystąpić ten objaw podczas wykonywania znanych im i niby wytrenowanych prac, takich jak, nie wiem, zacieranie tynku chociażby. Czyli kilkanaście lat tak funkcjonowali, a od miesiąca nie mogą. Co wskazuje na dysfunkcję. I kolejny ból znamionowy to ból taki o charakterze, można powiedzieć, kameleonicznym, czyli on może przyjmować różne formy w sferze podmiotowej pacjenta. Może być mieszanką wszystkich lub części poprzednio wymienionych. Natomiast ma on jedną bardzo ważną cechę, gdyż wiąże się on z obecnością stref na skórze, które wykazują nadwrażliwość na powierzchowne bodźce mechaniczne. Strefy te nazwaliśmy skórnymi strefami odczynowymi. Czasami są to dermatomy, ale nie zawsze. A co je cechuje? No to, że gdy odreagujemy te SSO, to dolegliwość znika. Nie zawsze przy odreagowaniu dermatomów zniknie. Na podstawie powyższej kategoryzacji bólów znamionowych powstało pojęcie układów regulacyjnych, czyli zbliżamy się do clou. Czym są owe układy regulacyjne? Mówiąc najprościej, są to systemy reagowania, które gospodarują dysfunkcją, czyli tworzą bóle i restrykcje narządu ruchu, tworzą dysfunkcje trzewne i naczyniowe, tworzą instrukcje zakazujące wykonywania określonych obciążeń, czyli to już jest wpływ na sferę podmiotową pacjenta, wskazują sposoby rozwiązań behawioralnych, czyli pacjent tak jakby dostaje instynktowną wiedzę, co ma robić. Dziadek okładał się lagą, ktoś tam powiedzmy robotnik dzieli swoją noc zamiast ciurkiem takiego 8-godzinnego wypoczynku na 4 pobudki, żeby mieć 4 razy po 2 godziny sen, ale z krótkim rozruchem, ale za to jak wstanie rano, to nie będzie przeżywał masakry. No właśnie.
A te wszystkie pomysły pacjentów na rozwiązania behawioralne są wskazówką na możliwości terapii, napisałem biernych, ale no właściwie czynnych też po stronie pacjenta. Znaczy po stronie terapeuty, przepraszam. To jest takie alegoryczne przedstawienie, o co chodzi z tym całym regulatorem, czy tam układem regulacyjnym. No, widzimy tutaj taki trójząb, na którego ostrzach jest ból znamionowy, objawy przedmiotowe potwierdzające no, obecność tego bólu, czyli no, powiedzmy testy, oraz ta tak zwana skuteczna terapia. I wszystko, i ta linia, która je łączy, jest pogrążona w jakimś tam kosmosie zdarzeń, które i funkcji, które częściowo są odkryte już i dobrze opisane, a niektóre są gdzieś tam na pograniczu. A jeszcze inne może na te odkrycie i opisanie czekają. I tu w tym miejscu pojawia się kluczowa teza FRSC. Skoro dysfunkcja somatyczna, o której wspominał Jarek, może mieć mnóstwo różnych przyczyn, ale mimo wszystko te niezliczone przyczyny mają ograniczoną ilość sposobów ekspresji, czyli wyrażenia się w ciele. Czyli ja tu napisałem, że ograniczone są do kilku scenariuszy. To może nie trzeba uganiać się za tak zwaną przyczyną, ale skoncentrować diagnostykę i terapię na tym zleceniobiorcy. Jeśli przyczyna byłaby takim zleceniodawcą, inwestorem, no to układ regulacyjny jest zleceniobiorcą, wykonawcą tej przyczyny. A tutaj są wyliczone postulowane dziedziny fizjologii, które pełnią rolę określonych, których spodziewamy się, że pełnią rolę określonych regulatorów. Myślę, że nie są tu jeszcze wszystkie mechanizmy wymienione. Niektóre czekają na swoje odkrycie. Dla pierwszego układu regulacyjnego, czyli do tego pierwszego bólu znamionowego, to układ zarządzający reakcjami tkanki łącznej na obciążenia mechaniczne. I no, tutaj są dwie hipotezy, znaczy dwie jakby gałęzie poszukiwania, taka w oparciu o układ nerwowy i o zarządzanie bólem, a druga taka szukająca rozwiązań jakby w obszarze samego układu tkanki łącznej. Nie będę tu się rozwijał, bo bym za bardzo skrócił możliwość rozwinięcia się z tym, co ma nastąpić dalej. Dla drugiego rodzaju bólu, no to zespół układów zarządzający obrotem płynów tkankowych. W tym chodzi o odczyny humoralne, czyli o działalność enzymów, hormonów tkankowych, tak zwanych, jak i system odczytujący nienormatywne stany ciśnienia tkankowego, czyli właściwie układ nerwowy. Dla trzeciego rodzaju bólu wszystko wskazuje na to, że głównym rozdającym jest układ wegetatywny sympatyczny. Zaś dla czwartego układ nerwowy somatyczny pozapiramidowy, który zarządza współnapięciami, czyli synkinezami mięśni i kontrolą parametrów ruchu obrotowego stawów. To skąd ta śmiała teza? No stąd, że jak pacjenci chorują na ten układ pozapiramidowy, czyli parkinsonicy czy tam dystonicy, najczęściej jako pierwsze zaburzają im się właśnie te parametry. A dla piątego rodzaju, no właściwie takim próba odnalezienia tego patomechanizmu w zasobach współczesnej wiedzy, no właściwie za wiele nie wnosi. Tutaj właściwie powinniśmy szukać głównie wśród tych ludzi, którzy badają mechanizm działania placebo. Mówi się, że placebo jest najbardziej zbadanym efektem na świecie. Otóż nieprawda, jest w ogóle niezbadanym. Tylko do niego się porównuje różne rzeczy. Ale jest najlepiej potwierdzonym efektem. Oj, przepraszam. Dobra. W każdym razie ten układ działający gdzieś na styku psyche i somy generuje zaburzenia, które są rzutowane zarówno z psyche na ciało, jak i... To już? Jak i z ciała na psychę. I przystępujemy już do głównych smaczków. Pierwszy układ regulacyjny, nazwany piezoaktywnym. Piezo od greckiego słowa piedzen, czyli nacisk.
wiąże się głównie z tym, że rozwiązujemy jego problemy za pomocą takich wysokociśnieniowych technik narzędziowych. Zjawisko karbu. Co to jest zjawisko karbu? To jest pojęcie zapożyczone od inżynierów, konstruktorów, zarówno konstruktorów maszyn, jak i obiektów budowlanych. I pod tym pojęciem określane są miejsca w konstrukcji, które są w nim zdecydowanie najsłabszym ogniwem, czyli miejscem, gdzie dochodzi do spiętrzenia ciśnień wewnętrznych. No i tutaj mamy przykład takiego karbu, któremu się nie udało w sytuacji życiowej. Gdyby producent założył tu tak zwaną przejściówkę, no to ten kabel by przetrwał. Przejściówka to jest takie miejsce, które tak jakby powoduje tak stopniowe przechodzenie z miejsca sztywnego do miejsca elastycznego. I nasz organizm takie przejściówki powymyślał. Także wiedział to szybciej niż inżynierowie. Karby. Jakie zostały wyróżnione karby w człowieku? No przede wszystkim analogicznie do tego obrazka przejścia miejsc elastycznych w nieelastyczne, czyli na przykład przyczepy kostne mięśni więzadeł. Tutaj tak niechlujnie zostało zaznaczone. Albo to. Oraz przejścia tkanek kurczliwych w niekurczliwe, czy przejścia brzusiec-ścięgno. To są miejsca, na których dokonuje się szarpnięcie. I to szarpnięcie piętrzy te bodźce mechaniczne. I tu taka może mała wrzutka. Organizm dobrze wie, gdzie ma karby i w tych miejscach ustawia, tak można by tak powiedzieć, jak już jesteśmy w kwestii porównań tych konstrukcyjno-budowlanych, ustawia tutaj spawacza ze spawarką, który na bieżąco w momentach pojawiania się tych mikrourazów nawarstwia tutaj kolejne takie jakby warstwy tego spawu. Ja myślę, że koledzy z FM-u rozwiną się z tym jeszcze bardziej na swoich referatach. Kolejny rodzaj karbu. Poprzeczne mostki łącznotkankowe między mięśniami lub innymi nośnikami wektorów sił, czyli na przykład między ścięgnami albo jakimiś tam pasmami bardzo mocnej powięzi. Bardzo mocnych powięzi, jak na przykład powięź szeroka, pasmo biodrowo-udowe. Kolejny rodzaj karbu, które nazwaliśmy jętkami. No to tak po prostu nie są tacy ludzie, którzy się z tych jętek dość śmieją, ale jętka to jest pojęcie inżynieryjne. To, co tutaj widzicie, to jeśli ktoś ma domek ze spadzistym dachem, to takie rzeczy musi mieć, inaczej bez tych jętek by się rozpadł. Jętka to jest taki konstrukcyjny element, który stęża jakby rozkłady niekorzystnych sił, znaczy działania niekorzystnych sił zamienia na siły stężające, czyli tak jakby to, co złe, zamienia na to, co dobre w budowie konstrukcji. I takie rzeczy zostały dostrzeżone również w budowie organizmu. Ja to widziałem jeszcze w czasach moich operacyjnych, a teraz wynajduję je już z większą swobodą na sekcjach, które mamy możliwość prowadzić. To jest podudziu, a to są takie rozchylone dwie głowy mięśnia dwugłowego. Kolejny rodzaj karbu to troczki, a szczególnie ich przyczepy. Troczki zarówno te legalne, czyli te, które mają swoje nazwy nadane przez anatomów, oraz te mniej legalne, typu ta tak zwana pseudopochewka ścięgnista, która przytrzymuje ścięgno Achillesa. Można by tak powiedzieć. W FRSC ma wiele odnotowanych sukcesów z ciężkimi zespołami ścięgien Achillesa, które ustępują po kilkuminutowej terapii, gdzie dokonuje się właśnie tej wysokociśnieniowej techniki dedykowanej tutaj tym miejscom, czy miejscom tych spawów, można by tak powiedzieć. Jakby tak, mam czas, jakby tak, jeśli jakiś inżynier znajduje się na sali, to zobaczcie, że tutaj jakby ten element, by go tak wykroić i przedłużyć, to jest tak zwany teownik. A biorąc pod uwagę to, że jeszcze
tu jest taki trochę skośny teownik, no to jest tak zwany dwuteownik, czyli belki konstrukcyjne o najwyższej wytrzymałości. Natomiast tam, gdzie organizm, wiedząc, że tam potrzebna jest duża wytrzymałość, no też liczy się z tym, że ta wytrzymałość może zostać przełamana. Kolejny rodzaj karbu to rozwidlenia i zagięcia naczyń. To są miejsca, które nasz organizm szczególnie chroni. I te różne, tu jest odejście tętnicy i żyły okalającej przedniej, gdzie to oczywiście te naczynia są puste i tak jakby ze 3/4 masywu tych połączeń to wypełnia bardzo twarda tkanka łączna. Czyli naczynia owszem, ale główną masę stanowią ochroniarze tej tkanki. To jest perforator w mięśniach podudzia. Przy czym tak, tu są ponieważ to jest na zwłokach, to naczynia są zapadnięte, one stanowią wraz z nerwem, który tutaj idzie, około, nawet chyba mniej niż 1/4 tej zabudowy. A są jeszcze te tak zwane karby, które tam powiedzmy chronią te rozwidlenia naczyń, które zawierają w sobie normalną tkankę mięśniową, która ma regulację centralną. Drugi układ regulacyjny, humoralny, bo humor to po grecku płyn, i zjawisko kompartmentu. Kompartment to nic innego jak zbiornik. Tutaj widzimy zbiorniki, które przylegają do siebie. Jeśli sobie wyobrazimy, że takie sytuacje występują w ciele, to jeśli do poszczególnych zbiorników będziemy nalewać różnego rodzaju powiedzmy płynów, czy innej tam treści o różnych gęstościach i różnych lepkościach, to na pograniczu takich zbiorników zaczną się różnice między tymi pełniejszymi, a tymi pustszymi. A to pożyczka z Atlasu Anatomii Soboty, który pięknie opisał, narysował właśnie, jak wyglądają te sąsiadujące ze sobą kompartmenty, czyli przedziały. W medycynie prawdziwej jest coś takiego jak compartment syndrome, prawda Jerzy? Ale zazwyczaj nazywamy tak stany pourazowe, w których ciśnienie wewnątrz takiego kompartmentu jest tak duże, że trzeba naciąć powięź, czyli zrobić tak zwaną fasciotomię. Jeśli w kompartmencie danym, tak jak na przykład w tym, leżą jakieś ważne nerwy, to może przedłużanie tego utrzymującego się ciśnienia może doprowadzić do przykurczu Folkmana, czyli takiej kompletnej martwicy nerwu. I teraz po co ja to wszystko mówię? Dlatego, że ten zarówno przykurcz Folkmana, jak i ten taki ogólnomedyczny zespół ciasnoty powięziowej, to są takie już nasilenia skrajne. Natomiast zawsze w życiu jest tak, że nim nadejdą skrajne, to muszą być pośrednie. Każdy krok, każda podróż dookoła kuli ziemskiej zaczyna się od pierwszego kroku. Więc założywszy to w pewnym czasie, znalazłem bardzo dużo tego typu zaburzeń, właśnie o charakterze takich nie do końca, nazwijmy to, prawomocnych zespołów ciasnoty i o nich dalej. Jednym z najpopularniejszych są tak zwane miogelozy. Ja to pojęcie miogelozy zapożyczyłem od profesora Neumana, tego, o którym wspominał Jerzy i Janina. To jest po prostu wiązka mięśni, czyli taki fragment mięśnia otoczony omięsną zewnętrzną. To jest namięsna, nie? Tutaj są takie właśnie wiązki wyznaczone przez omięsną zewnętrzną, które potem są dzielone na takie pomniejsze wiązki przez omięsną wewnętrzną, a potem już na pęczki przez śródmięsną. No i w takich miejscach może nam wzrosnąć ciśnienie i to z różnych powodów. Może to być po prostu przeciążenie jakimś ruchem stereotypowym, powtarzalnym. Po prostu człowiek, tak mówiąc po sportowemu, przypakuje tylko kawałek mięśnia, a nie cały. I potem, ta jakby różnica ciśnień między tym przypakowanym fragmentem mięśnia, a resztą będzie na pograniczu kompartmentów stwarzała problemy. No bo będzie, nocyceptory będą
będą donosiły człowiekowi o różnicy ciśnienia, czy o tym gradiencie, a to jest właśnie, to się okazało być najistotniejszym sygnałem. Dlatego jak ludzie idą na siłownię i dopakują pozostałe części mięśnia, to bardzo często miobiolozy przestają być bolesne, bo różnica ciśnień zginie. Kolejny ważny kompartment to jest nazwany przeze mnie neurokompartment i to jest taki przedział, w których przebiega pień dużego nerwu. Tutaj na preparacie widzimy trzymany przeze mnie nerw łokciowy, który wnika do takiej właśnie wiązki mięśnia, znaczy głowy przyśrodkowej, mięśnia trójgłowego. I w rozpoznanych przeze mnie zespołach Rowka, które miałem okazję leczyć już jako, powiedzmy, znawca FRSC, choć tak jak mówił Lewit, znawcą to się zostaje na koniec życia. I co? Większość tych zespołów rowków została wyleczona przez działanie w obrębie tutaj tego neurokompartmentu, a nie w samym rowku. Właściwie jeden mi się tylko zdarzył przypadek, kiedy trzeba było zakuć rowek, jak również podobną sytuację poniżej, podobny neurokompartment poniżej łokcia. A tu przykład i kompartmentu, i przejściówki jednocześnie. Tak zwane okienko Forestiera, które jest śluzą pomiędzy dwoma regionami ciała, które wykazują zupełnie różne ciśnienia, czyli wnętrzem kanału kręgowego i zewnętrzem kręgosłupa. Sama ta przejściówka, czyli ta śluza, jest bardzo dobrze unerwiona nocyceptywnie. I gdy tutaj te powiedzmy receptory odczytujące wzrost ciśnienia zaczynają alarmować głowę, to nie tylko głowę, powiedzmy głowę, ale nie w znaczeniu psychiki, tylko w znaczeniu tych odruchów pozapiramidowych, to organizm nam okrzyknie że mamy do czynienia z zagrożeniem korzenia układu nerwowego, czyli bardzo, bardzo niebezpieczny w sumie stan i dokonuje się shift. I teraz wiedząc, gdzie są miejsca takie, jak to Jasia mówi, dostępu do aferentacji dla okienka Forestiera, można igłować te miejsca, uzyskując właściwie w jednym zabiegu wyciągnięcie z tego shiftu, który był podejrzewany jako dyskowo-pochodny, a w sumie dyskowo-pochodnym nigdy nie był. Czy mnie było słychać wcześniej? Trzeci układ regulacyjny, no bo najpierw harczało, potem odsunąłem. W sumie nie wiem, gdzie jest ta przejściówka. Trzeci układ regulacyjny i zjawisko lipodynii. I ta lipodynia to nie znajdziecie jej właściwie nigdzie. To jest termin wymyślony tutaj w naszym teamie na oznaczenie pewnej tkanki, być może nawet jakiegoś quasi-narządu, które występuje w tkance podskórnej tłuszczowej. Trwają przygotowania do badań w dziedzinie tego, czym te pasma są. Szerzej o tym wszystkim opowie za 2 dni Krzysiek Skibiński. Natomiast tutaj tak na szybko powiem, że jest to struktura łączno-tkankowa, ale przerośnięta tłuszczem, o charakterze pasm zatopionych w tkance podskórnej, wyróżniająca się wyraźniejszą nocycepcją i wyższą odruchowością, czy też odczynowością w zakresie układu wegetatywnego. Nie wiemy jeszcze, czy tam przebiegają jakieś włókna układu wegetatywnego, ale działania na lipodyniach wskazują na właśnie wzbudzanie tych homeostazotwórczych odruchów w obszarze tego układu. Na przykład można wyciągać wrzody żołądka albo oczywiście nie w fazie ostrej. W fazie ostrej wymaga zaopatrzenia lekarskiego. A tutaj mamy taki krótki filmik.
o tym, jak one wyglądają. Preparowanie tego zaczyna się od tego, że wyciskamy takimi metodami mechanicznymi tłuszcz z tej tkanki podskórnej, no i potem zostają miejsca mniej lub bardziej no, takie spoiste. To, co teraz było pokazane, tak, jeszcze raz tak. Czyli to jest to jest ramię ogólnie. Odnoga, która leci na takie powiedzmy od deltoideusa na nadkłykieć boczny. Bardzo często jest to coś, co podtrzymuje ten trudny do leczenia zespół. Dopóki jej nie usuniemy, to... A ta z kolei na nadkłykieć przyśrodkowy. Ta zaś w połączeniu za chwilę pokażę z taką, one wjeżdżają, wnikają w dół pachowy. Tam w dole pachowym nie ma powięzi głębokiej. Otaczając struktury dołu pachowego, w tym zachyłek barkowy, zachyłek stawu łopatkowo-ramiennego. No i to właśnie je uważa się za źródło zamrożeń barku. Tutaj kilka zdjęć z sali tortur. Układ regulacyjny czwarty, czyli synkinetyczne zjawisko tak zwanego łańcucha synkinetycznego. To jest grupa mięśni współpracujących ze sobą podczas archetypowych czynności narządu ruchu, takich jak chodzenie, bieganie, oddychanie, chwytanie przedmiotów, schylanie się. Sięga to teorii powtarzania filogenezy w ontogenezie. Czyli każdy z nas po drodze był pierwotnym gadem i czworonogiem. Dlatego między innymi chodzimy używając kończyn górnych. Jeśli one się zaburzą, to tutaj mamy takie dwa przykłady. Jeśli zaburzenie występuje gdzieś z przodu barku i z przodu kończyny dolnej, manipulacja czy inne działanie w obrębie TH12 zazwyczaj rozwiązuje ten problem. A tu z kolei dość powtarzająca sytuacja po urazach, ewentualnie operacjach kolana, brak wyprostu i osłabienie iliopsoasa. Takie miejsce na styku piersiowego mniejszego i prostego brzucha najczęściej rozwiązuje ten problem. Trzeba po prostu je tam przestymulować, rozetrzeć. Układ regulacyjny piąty i skórne strefy odruchowe. Tutaj są już takie zaawansowane, które albo nie reagują na wzbudzenie dermografizmu, albo wręcz tak jak tu czy tutaj przeszły w formę taką jakby bliznowatą. Tu zaś jest taka strefa, która musi wydzielać jakąś taką chemię dość ostrą, która ten mikroopiłek miedziany z tego narzędzia zamienia od razu w trójwartościowy tlenek miedzi, który jest czarny. No to zjawisko na dachach blaszanych, znaczy z blachy miedzianej zachodzi po kilku latach, a tu mamy w milisekundy. Także musi być naprawdę ostro. No i teraz o samym leczeniu. Pierwszy regulator wzbudzania odruchów nocyceptywnych w karbach za pomocą tych wysokociśnieniowych technik. W drugim regulatorze najbardziej wydajny okazał się być dry needling. Tu mamy więzadło krzyżowo-guzowe, które też ma cechy kompartmentujące, a tutaj neurokompartment nerwu pośladkowego górnego. Praca na samej lipodynii brzusznej. To jest po prostu wyłapanie takiej struktury, no i hiperstymulacja mechanicznymi sposobami. Na warsztacie pokażę również inne formy tej stymulacji. No a tutaj w tym całym czwartym regulatorze najważniejsze techniki to manipulacje oraz tak zwane zwarcia. I tutaj Janina wspominała o tym, że są bóle przeszywające między iliokostalisem a przodem. I tu jest przyczepy iliokostalisa w szóstej przestrzeni międzyżebrowej, które są zdecydowanie najtkliwsze, a tu piąta przestrzeń międzyżebrowa, czyli dokładnie tam, gdzie mieszczy się to przejście znaczy najniższej partii piersiowego mniejszego na prosty brzucha. No a tutaj technika takiej stymulacji tych stref. I ciekawostka, bo tu oprócz tej stymulacji narzędziowej, którą nie tylko robi się dwoma pinami, czasem też się przeciera tymi tak zwanymi katami. Natomiast tu jest jako druga ważna technika. Można do tego rodzaju bólów dotrzeć od strony mentalnej, podmiotowej. Czyli zadać temu pacjentowi
dopracowałem taką jakby formę treningu autogennego, w którym pacjent musi najpierw rozpoznać te gdzieś tam zagęszczenia w swoim interiorze, a potem obserwować je tak długo, aż przejdą. No, a tu chciałem się z wami podzielić przypadkiem pana Andrzeja. Prawdziwa przepuklina, wypuklina, nie, przepuklina odcinka szyjnego, co nie jest zbyt częste. Zazwyczaj poważne objawy, filmik ciach. I tutaj no, zgłosił się właściwie w takim stanie ciężkim, nie mając za wiele zakresów. Tam nasz filmowiec łaskawie zaznaczył czas. Warto zobaczyć. To jest jeszcze badanie. Andrzej już był umówiony na operację neurochirurgiczną, tylko ona wyznaczona została na za tydzień, a on już nie mógł wytrzymać z bólu. Dlatego się u nas pojawił. I to ta pierwsza taka wysokociśnieniowa technika na takie szczególne struktury międzyżebrowe. I to jest dedykowane zwiększeniu zakresu ekstensji. Ale przy okazji się zgięcie trochę. Tu mamy pracę nad tą lipodynią na szyi i przejściu CTH. Właśnie Andrzej tu powiedział, że właściwie odzyskał pełen zakres tego zgięcia. Bardzo ważna technika dla czwartego regulatora, czyli mobilizacja stawu barkowo-obojczykowego. I to akurat w przypadku Andrzeja było zadedykowane. Tak, i on tu jeszcze będzie mówił, że po tej stronie mobilizowanej właśnie ma jeszcze jakieś tam ciągnięcia dolegliwości. I potem będzie zrobiona przeciwstawna, czyli po zrobieniu prawego barkowo-obojczykowego. Trzeba przy tym trochę siły mieć, ale pocieszające jest to, że dry needling również działa. No i tutaj mamy pacjenta po tych zazwyczaj dla kompartmentów takich właśnie zlokalizowanych tam na poziomie mięśni głębokiej szyi. To jest robione i to są właśnie te strefy, które nam uwalniają te okienka Forestiera. I Andrzej w tej chwili jest bezbólowy już. Jak ktoś się interesuje losami Andrzeja, to poszedł na tą operację z prozaicznej przyczyny, że już zapłacił. Nie wiem, ale chyba dobrze. Wiesz co, został przez nas przygotowany do operacji, więc na pewno operacja się udała. Nie patrzyłem na rotację. Zazwyczaj te rotacje są wprost proporcjonalne do laterofleksji, więc laterofleksja wydaje mi się być bardziej takim, wiesz, indykatorem tego. O, a tutaj byśmy musieli włączyć dźwięk. To jest niestety po zabiegu. Wiem, w życiu jest potrzebne, natomiast to mówię o badaniu. I teraz tak, to jest zeznanie pacjenta po 5-minutowym zabiegu. To jest... Gada? O, to przyłożę drugi. Ból miałem wypadek 20 lat temu i chodziłem do wszystkich szpitalów, wszędzie w Niemczech, chodziłem w Polsce, w Austrii też byłem, w Francji też byłem. Wszędzie mówili, że to nic nie da, jeżeli operację zrobię, to może być, w ogóle nie będzie działała ręka, nie? Jaki był zakres ręki jeszcze dzisiaj? A teraz... No, nie teraz, tylko wcześniej, przed naszym nie, spotkaniiem. ja miałem o tak, tylko tyle mogłem podnieść rękę, tyle. I pan też widział, nie mogłem podnieść. A teraz, jak nie wiem co zrobił, ale to bardzo dobrze zrobił. Dobra. Ja jestem bardzo szczęśliwy. O, zobacz. Ale nie mogłem, 20 lat nie mogłem podnieść rękę. I do przodu tak nie mogłem. A teraz ja widzę... Ile czasu trwało zabieg? O to? No, ile żeśmy robili?
No, 5 minut. Okej. 5 minut to było, nie? Bardzo szczęśliwy jestem teraz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale nie ma z samym państwem, tylko, bo na pewno wielu z was by się interesowało. Tutaj chodzi o to, że moi koledzy lekarze, właściwie zachodni, jesteśmy w jakimś takim paradygmacie nozologicznym. Co? A, dobra. Tkwimy w jakimś takim paradygmacie, który na przykład kazał tym moim poprzednikiem rozpoznawać mu urwanie stożka rotatorów, zespół ciasnoty podbarkowej, a rozpoznanie według czwartego regulatora to było po prostu nieosiowe działanie paru mięśni. Trzeba było tylko lekko scentralizować ten staw. Co prawda, no, gdyby to było, nie wiem, dwumiesięczne, to by trwało 2 sekundy, no ale 5 minut działaliśmy, bo miało 20 lat. No i proszę. Po prostu zmiana paradygmatów myślenia. A jeśli, Areczku, pozwolisz, to jest twój sukces, nie ten, tylko ten. A to głos musisz. I w drugą stronę. To jest pacjentka z nie stało. Okej, i z powrotem do mnie. Ile procent bólu zostało? Z tego, co było? Tak. 20? No to 20? Okej. To już jest po To bardzo ważny punkt. Ile Bardzo ważny punkt dla łańcuchów synkinetycznych. Pacjentka nie umie uwierzyć. Dobra, dzięki. Do zobaczenia. Tak? A tu pacjent uczciwie dyskowy. Hamujący, to znaczy tak, jest uczciwy dysk, który zamówił w układach regulacyjnych pewne reakcje ochronne. I w drugą. To się razem bawimy, nie? To przykład skrótu dystansu pomiędzy terapeutą Stoi pan nieco lepiej. a to jest po technice CAT, tej wysokociśnieniowej tutaj. Ci, co blisko siedzą, to widzą takie zaczerwienienie. To ma takie więzadło, stymulacja więzadeł, które nie mają jeszcze naukowej nazwy. Ale które każdy terapeuta na pewno wyczuł pod palcami. Super, dobra. Chyba wszystko. Smacznego.